Kochani, i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś dwa gorące tematy. Opiszę Wam swój nie najlepszy czas w hodowli, jeśli chodzi o gołąbki, ale żeby nie było do końca tak bezproduktywnie, żebyście nie słuchali tylko biadolenia i narzekania, mam też do Was super patent. Super patent, tak zwane czarne złoto za grosze, za naprawdę grosze, więc myślę, temat będzie chwytliwy i bardzo ciekawy. Mogę Wam zagwarantować, że działa. I co? Na tą chwilę znajdujemy się w naszych boksach. Jak widzimy, wszystko już pootwierane. Mutki, jajeczka i tak dalej, i tak dalej. O, tu nasz jeden z ostatnich nabytków, w zasadzie ostatni nabytek od Arka Maziarza. Jak widzicie, po zniesieniu jaj, po tym ten kał jest jaki jest, aczkolwiek nam to nie przeszkadza, jest to normalne. Celowo nie było sprzątane, żebyście widzieli, jak to wygląda, bo dużo ludzi, jak już mówiłem na wcześniejszym filmie, gdzieś tam panikuje. Nie panikujemy, idziemy do przodu. Tu poniżej też samczyk siedzi. Jest to syn Szeleński od Marcina Kubicy. Super gołąbek, piękny w budowie, naprawdę dla mnie petarda. Ma już mutka. I tu mamy tak zwanego Karola. Karol jest jednym z nielicznych gołębi, który trzeci rok bodajże jest z tą samą samiczką do lotu, ponieważ młode super się sprawują. Jest z córką Ciechocinka, także pięknie. Tu wyżej, jak łatwo się domyślić, jest to Włosik od Arka Maziarza. No i między innymi o jego samiczce też chciałbym dzisiaj pogadać troszeczkę z Wami. Właściwie i pokazać Wam, że nie zawsze jest tak, jakby się chciało. To będzie jedna z samiczek, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Tu od Pawła Seciłowskiego szpak już też dał super ptaki. Sparowany jest z samiczką pożyczoną od Grzesia Doroszyńskiego z linii gdzieś tam pana Pałki. On też gdzieś ma pana Pałkę, także bardzo tak idziemy tutaj na rodzinę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nasz emerytowany lotnik 29 w lotach nie zachwycał, natomiast naprawdę w rozpłodzie robi fantastyczną robotę i cała ta rodzina jest bardzo mocno u nas obsadzona, z każdego rocznika, nie tylko na naszym gołębniku. Dały też już najlepsze lotniki oddziału w różnych kategoriach. Super ptaszki i tyle tego wstępu. Nie będę Was tu zanudzał. Wiecie, że rzadko w ogóle pokazuję gołąbki. Przejdziemy teraz do ambasady, gdzie sobie troszkę porozmawiamy o bieżących tematach i pokażę Wam małe czary-mary, które myślę dadzą naprawdę dużo ludziom do myślenia. Także przenosimy się teraz do ambasady, usiądziemy i porozmawiamy. Zapraszam. No i witam Was, moi drodzy, po krótkiej przerwie. Bardzo serdecznie jeszcze raz. Cześć wszystkim. Chciałbym Wam powiedzieć kilka słów. Między innymi jak wyglądały ostatnie nasze dni w hodowli. No, zbierały się nad nami czarne chmury. Właściwie pytanie, czy nie będą zbierać się dalej i dlaczego to mówię. Generalnie mógłbym udawać, że jestem profesjonalistą w każdym calu i żadnych problemów nie mam w hodowli. Większość taką praktykę stosuję, jednak obiecałem Wam kiedyś szczerość, mówię jak jest. Chcę Wam pokazać, że nawet w tych tak zwanych renomowanych hodowlach
no dzieją się rzeczy dobre i niedobre. I myślę, że ostatnie dni dla nas to było pasmo nieustających porażek. Między innymi warto tutaj wspomnieć o fakcie, że niestety nasza bazowa, myślę, że najlepsza albo jedna z dwóch najlepszych samic rozpłodowych wygląda na to, że jej nośność dochodzi końca, ponieważ jajeczko zniosła dopiero po 29 dniach. Dodam tylko, że jest to jedno jajko, jest to chropowate jajko i generalnie plusem jest takim, że jest one zalężone, jest tam zarodek i tyle. No niemniej jednak już w zeszłym roku można było zaobserwować, że trochę opóźnia te jajka i pytanie, czy jest to początek końca? Myślę, że tak, a może nawet już jej koniec w rozpłodzie, dlatego bardzo dużo zawsze zapytań miałem na temat dzieci. No sami rozumiecie, że nawet jeśli one będą, no to wszystko zostaje u nas w hodowli. No to taka nieprzyjemna wiadomość. Oczywiście gdzieś tam będziemy próbować jeszcze reagować, jakichś tam domowych sposobów, aczkolwiek no daje do myślenia i myślę, że to jest po prostu koniec. Można by się uprzeć, że no samiczka jest z 16 roku, więc jeszcze powinna być wiele lat płodna i pewnie nie jeden powie, że gdzieś tu jest zrobiony jakiś błąd hodowlany, czy coś w tej chwili, czy coś w tym stylu. Powiem Wam szczerze, nie będę się upierał, że nie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że wszystkie żywe stworzenia, łącznie z ludźmi, mają tak, że powiedzmy ktoś jest 5 braci, 4 jest idealnie zdrowych, jest fajnych, witalnych, a załóżmy ten jeden bierze na siebie wszystkie choroby i tak dalej, i tak dalej. Po prostu płodność jednych gołębi tak samo jest szybciej, innych, znaczy trwa dłużej, innych trwa krócej. Jest to normalne, no tak jesteśmy, nikt nie jest idealny, tak jesteśmy skonstruowani, chociaż gdzieś tam świat medyczny pracuje nad tym, żeby pewne rzeczy wyeliminować. Jak wiemy, na wiele przypadłości nie ma do dzisiaj skutecznych leków no i niestety jest jak jest. Tak jak powiedziałem, będziemy jeszcze walczyć o nią, będziemy próbować różne tam podpowiedzi od kolegów. Gdzieś tam coś fajnego mi mój serdeczny kolega z Podgłogowa, Grzegorek, przepraszam, Tomasz podpowiedział. No też będziemy próbować, wiadomo, to jest gołąbek, którego jest naprawdę warto leczyć, próbować z nim. Nie wiadomo, czy to już po prostu jest przypadłość jakaś stricte chorobowa, czy po prostu no tak działa natura, że to koniec. Czarna Perła, no muszę powiedzieć, że między innymi wydała już nam trzeciego lotnika kategorii A, pierwszego lotnika kategorii A i to przez 2 lata. Jest też matką właśnie mojej płowej. Drugiego lotnika kategorii C, później znowu bodajże trzeciego lotnika kategorii C i tak dalej, i tak dalej. Jest też babcią przede wszystkim 2 drugich lotników oddziału, po prostu jakby z całości jest matką, jest babcią najlepszego lotnika kategorii C i naprawdę można by tu długo wymieniać. Także jak wiecie, ta rodzina u mnie jest bardzo, ale to bardzo mocno zakorzeniona. Co ciekawe, no to jak widzicie są wnuki, prawnuki, to co zawsze powtarzam, że rodzina, liczy się rodzina, no nie tylko fajny lotnik, no gdzieś tam dalej fajnie jest jak przekazuje, no tu nie ma wątpliwości. W zasadzie pytanie jest, czy jej dzieci jej nie dorównują w rozpłodzie. Myślę, że jak najbardziej tak właśnie jest, ponieważ bardzo dużo tych dzieci dają dobre lotniki. Jesteśmy w jakiś tam sposób zabezpieczeni na pewno, bodajże, nie chciałbym skłamać, ale pewnie ze 7 dzieci,
czarnej perły stacjonuje u nas w rozpłodzie. W najbliższym czasie następny pechowiec dołączy, jest to syn czarnej perły i ciechocinka, którego pokazywałem w zeszłym roku, potargany przez jaszczębia, dobity przez kota. Myśleliśmy, że jakoś to tam będzie. Otóż wychodzi na to, że nie będzie już dobrze, ponieważ gdzieś te skrzydło zostaje, a jak to mówią, towar niezwykle cenny. Na pewno nie pozbędziemy się tego gołębia, na pewno nie będziemy go dawać w loty, także swoje miejsce musi znaleźć w rozpłodzie. No to pierwszy z pechów, który teraz przedstawiłem. Jak wiecie, miałem też problem z drugą moją samicą, która jeździła od doktora weterynarii do doktora weterynarii i tak dalej. Gdzieś tam wyszedł jej jakaś kula przy odbycie. Okazało się, że jest to przepuklina. Co ciekawe, ta przepuklina w bardzo dużym stopniu, myślę, że w 90% wchłonęła się sama. To też taka ciekawostka. Mogę powiedzieć, że no gołąbek zniósł pierwsze jajka i niestety były one czyste. Myślałem, że gdzieś tam jest problem, żeby samiec doszedł, że tak powiem, do sedna sprawy. No, zastosowaliśmy jakiś tam patent, żeby miały wygodę. Wyrzuciliśmy je z boksu do gołębnika młodych, który jest pusty, cały do ich dyspozycji. No i proszę Państwa, zadziałało. Także no, ten problem na chwilę obecną jest zażegnany. Jajeczka są znoszone normalnie. Nareszcie mamy zalężone jajka, sparowana z tym czerwonym wosem odarka. Dodam tylko, że no teraz mamy już dwulatki z tego połączenia jako roczne. To był po prostu dynamit. Jak już mówiłem kilka razy, każdy z 4 gołąbków siadał już w 10 na oddział. Kapitalne gołębie naprawdę i bardzo nam zależało. Także na chwilę obecną powiedzmy, że ruszyło z miejsca. No i kolejna rzecz, i to wszystko w krótkim czasie, moi drodzy, się u nas wywinęło. Niestety, najlepszy roczny, nasz gołąbek czołowy roczny oddziału, co za tym idzie, no złamał skrzydło niefortunnie. Co ciekawe, zrobił to w gołębniku. Dokładnej przyczyny nie wiemy. Jak to się stało, po prostu gdzieś tam zahaczył o karmidełko, ponadto, bo chciał zrzucić jakieś gołębie, które się deptały. 2 na niego skoczyły, coś trachło, chlusło i myślę, że kariera lotowa niestety zakończona. Jak widzicie, no na tym polega hodowla. Jest passa i essa. Także no niestety jest jak jest, hossa, pessa i tak dalej i nazewnictwo jest różne. W każdym razie, jak widzicie, no to nie jest tak, że wszystko jest super, hiper, gołąbki na trachnięcie w 2 dni znoszą jajka, piękne, rumiane, młode, śliczny kał pachnący lawendą i miętą i tak dalej. Nie dajmy się zmanewrować. Wszyscy ponosimy jakieś straty, wszyscy mamy jakieś problemy i wyszliśmy już z nie takich opresji. Generalnie życie musi toczyć się dalej. Bez czarnej perły będą mieli dzieci. Póki co druga samiczka 21, no mówię, odbudowała się. Co do syna ciechocinka, no to raczej już rozpód murowany. No niestety na tą chwilę nie mam żadnej fajnej samiczki, żeby mu dać, a myślę, że no genowo jest tak fajny, że nie będziemy tam, że tak powiem, byle czego dawać mu i no musi poczekać na swoją szansę. Niemniej jednak warto jest, żeby jadł, pił cały rok, że tak powiem, za darmo. No drugiego gołąbka z połamanym skrzydłem niestety już na spis nie damy i tak to wygląda. Tak to wygląda. Także wszyscy ci, co dzisiaj z jakiegoś powodu są załamani, którzy gdzieś tam idzie im, jak już nie powiem co, no to widzicie, no ja też podobnie jak wy mam problemy, z którymi nie do końca potrafię sobie poradzić. Na tym chyba polega gołębiarka. Drogie ceny, wszystko idzie w górę. Co ciekawe,
Gdzieś tam słyszałem, że cena karm nie składa się tylko na ziarno, które notorycznie idzie w dół. Jest też wliczona cena paliwa. Ok, rozumiem, tylko paliwo też poszło w dół, a ceny karm i suplementów rosną. I tym właśnie oto zdaniem chciałbym przejść, jak zaoszczędzić parę złotych. Proszę Państwa, czarne złoto. Czarne złoto, po które właśnie sięgam. Oczywiście tak pieszczotliwie i trochę kąśliwie nazwany produkt. Jest to, powiedzmy, coś, co działa dokładnie jak Morgoldy, a nawet bym się skłaniał ku tego, że dokładnie z tego jest zrobiony Morgold. Jak widzicie, nie wiem jak bardzo będzie to widać, ponieważ ze statywu to robię. Jest to taka czarna substancja. Może spróbuję troszeczkę przybliżyć się. O, tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie do wyłapania. Jeśli nie, to gdzieś tam wsadzimy zdjęcia. I teraz co to jest? Można się domyślać. Bardzo dużo zresztą hodowców już gdzieś tam do tego doszło, co to jest i do czego to służy. Jest to, proszę Państwa, nic innego jak torf borowinowy. Torf borowinowy. I pierwsze, co wpiszecie na temat torfu borowinowego, raczej największe zastosowanie w kosmetologii, w jakimś leczeniu schorzeń. Dodam tylko, że wszystkie te odnowy biologiczne, kąpiele w błotach i tak dalej, to jest dokładnie torf borowinowy. Lecz po wnikliwej analizie możemy dojść do tego, moi drodzy, że torf borowinowy, jak sobie wygooglujemy i więcej jak jeden artykuł przeczytamy, jest wspaniałym ojej, będzie z tego fajny prank. Fajnie zasusza, fajnie związuje kał po locie. Jak wszyscy wiemy, Morgold, wszelakiej firmy i tak dalej, chodzi o to czarne błotko, podawany jest najczęściej właśnie gołąbkom po locie, gdzieś wieczorem, gdzieś na drugi dzień. Dlatego też moja propozycja jest dać torf borowinowy, który kosztuje, i teraz uwaga, bo myślę, że będzie to dla wszystkich szokiem, torf borowinowy 10 litrów kosztuje około 50 zł. Po prostu wpisujemy w przeglądarkę torf borowinowy 10 litrów. Ja gdzieś tam może podam Wam, za chwilę wkleję tutaj zdjęcie. Torf, który wydaje mi się jest najtańszy na rynku, nie mam tutaj wiaderka, natomiast wszystko zobaczcie ze zdjęcia. Jest to w jakichś tam sklepach specjalistycznych. Idzie kupić za 50 zł 10 litrów. Powiem Wam szczerze, że nie jesteśmy w stanie absolutnie zużyć tego, także jak najbardziej umówić się, uważam, że nawet cała sekcja dla wszystkich chętnych kupić, rozrobić. I teraz tak, torfy borowinowe są w różnej postaci. Są troszkę bardziej suche i są troszkę bardziej mokre, to już bardziej pasta jest. Jeśli mamy suchy torf borowinowy, nie ma żadnego problemu, dajemy to do mniejszego jakiegoś pojemnika, dolewamy troszkę wody i powstaje nam tak zwana paparyda. Podajemy łyżkę, dwie na karmę, mieszamy wszystko, pozwalamy, żeby to trochę wchłonęło ładnie i naprawdę działa to rewelacyjnie. Mówię, jeszcze raz powtarzam, jeśli by ktoś nie wyłapał, do czego to jest. Na pewno bardzo dobrze związuje kał. Oczywiście, jeśli gołębie będą chore, to te związanie kału, o ile one w ogóle nastąpi tak, jakbyśmy chcieli, chociaż myślę, że tak, to jakby nie zażegnuje problemów. Czy ma jakieś walory lecznicze, prócz związywania kału? Oczywiście, że tak. Jest tu bardzo dużo mikro, makro elementów. Ponadto mogę dodać,
że można to wzbogacić najróżniejszymi posypkami, jakimiś kurcze drożdżami itp. Przy czym no na pewno ja bym to robił na bieżąco, żeby tam powiedzmy nie doszło gdzieś tam do skiśnięcia tego i po prostu zrobić sobie porcyjkę na 2 dni, przesypać, bo zawsze przesypujemy wiadomo w mniejszy jakiś podajnik i dosypujemy. Mogą być to drożdże, może być to jakieś oregano, zioła wszelakiej maści, na pewno tylko wzbogaci tą substancję i właśnie jedną rzecz, którą chciałbym dodać, jeśli kupicie gotowy morgold z którejś z firm i będzie on troszeczkę się różnił kolorem, no to nie oszukujmy się, wystarczy po prostu dosypać jakiejkolwiek substancji, to już zmienia kolor. Niemniej jednak środkiem bazowym uważam, jestem nawet o tym przekonany, że jest to właśnie torf borowinowy. Moja propozycja na super zdrowie i czego ja osobiście bym dosypał, jest to, i tutaj pozwolę sobie na sekundę przerwać. Spirulinka, moi drodzy. Spirulina ma tyle właściwości leczniczych, że mógłbym tutaj wymieniać do samego wieczora, nie będziemy tu sztucznie przedłużać. Wpiszcie sobie borowina w przeglądarkę, to nie uwierzycie, co tam zastaniecie. Od obniżania ciśnienia do regeneracji wątroby, co bardzo zresztą przyda się naszym gołąbkom i tak dalej, i tak dalej. Są to zielone algi i o zapachu powiedzmy, no nie do końca przyjemnym, przynajmniej dla mnie, aczkolwiek naprawdę prozdrowotność jest, obniża cukier i mówię, ja już nie chcę tutaj się wdawać w te wszystkie rzeczy, wystarczy poczytać, także moja propozycja gdzieś tam 2-3 łyżki, może nawet teraz na potrzebę filmu wezmę drugą czystszą łyżkę i pokażę wam, jak to wygląda. Mam tutaj, jest to taka bardzo miałka zielona substancja. Gdzie możemy dostać spirulinę? Myślę, że w bardzo, ale to bardzo wielu miejscach. Począwszy od aptek, w różnej postaci tabletek, oczywiście no wiadomo, że w tym konkretnym przypadku zdecydowanie sprawdzi nam się lepiej proszek. Nawet widziałem w sklepach netto jest spirulina, na 100% jest też w Rossmanie, także spirulinka, mieszamy, źródło białka, naprawdę można to robić wszystko taniej, nie trzeba kupować super drogich suplementów, a co do torfu mówię, jeszcze raz powtarzam, 10 litrów, czy bodajże nawet tam na kilo jest rozpisane, no różnie to wygląda, za 50 zł, czy nawet 40, no robi wrażenie. Myślę, że robi wrażenie i zapewniam wam, że zrobi robotę. Jeśli nie wierzycie, jeśli nie chcecie ryzykować z tak wielkim podajnikiem, że tak powiem, szukajcie małych, ale oczywiście no małe mają to do siebie, że przepłacacie moi drodzy, a my tu pokazujemy tańsze alternatywy i mówię, temat jest szeroko znany hodowcom, bo nawet bardzo dużo z was do mnie pisze, czy uważam, że jest to ten sam produkt. Uważam, że baza na pewno jest ta sama i działanie po głębszej analizie, mówię, bo no trzeba troszkę poszukać w tym Google'u, słynnym wujku Google i on tam wszystko wam powie właśnie o tym, jak fajnie związuje, jak obsusza i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ten kał będzie czarny, będzie zbity, gdzieś tam to się fajnie regeneruje, ponadto spirulina to mówię, długo by wypisywać. Bardzo dobra w sezonie lotowym też proponuję podać w jakiejś tam mniejszej ilości. Wiadomo, czym zwilżyć, trochę spirulinki, źródło białka.
i tak dalej. Kochani, jak widzicie, tych patentów jest. Temat jeszcze się nie wyczerpał. Będziemy działać dalej, będziemy nagrywać. Koniecznie śledźcie mnie. Coś zabawnego, co bym chciał wam odpowiedzieć. No, odniosę się do jednego komentarza. Co prawda komentarz jest dość już starym, że tak powiem, aczkolwiek no bardzo mnie rozbawił i pamiętam go do dziś. No tyle dobrego, że jest na tyle zabawny, że potrafił mnie rozbawić. O ile większość z was, znakomita większość, jakby moje treści potrafi czytać ze zrozumieniem, słuchać i tak dalej, no to zdarzył mi się na przykład taki przypadek, że jeden ktoś, nie będziemy tu mówić, bo to naprawdę nie o to chodzi, niemniej jednak chciałem pokazać dosyć zabawne te. Z mojego filmu o wkładkach zrozumiał tyle, że mu się to w ogóle nie kalkuluje, żeby kupić materac za 1000 czy za 1100 zł, wyrwać z niego matę kokosową i pociąć na wkładki. No tyle, nie? No cóż mogę powiedzieć. Nieważne. Takie rzeczy się zdarzają. Napisałem bez żadnej tam spiny, bez żadnych tych, bo to też nie o to chodzi, żeby się tu wyzywać. Wiecie, że jestem ostatni, który lubi personalnie kogokolwiek wyzywać, ośmieszać i tak dalej. Kochani, myślę, że temat został wyczerpany. Gdybyście mieli jakieś pytanie, piszcie, dzwońcie, pytajcie. Jestem tu po to, żeby wam odpowiedzieć. Robimy to taniej. Sprawdzamy u siebie, jak działa. Proszę, łapki w górę, subskrypcje. Właśnie. Fajna bariera. Ostatnio została przekroczona. 3333 subskrypcje. Za każdą z nich bardzo dziękuję. Co ciekawe, o ile no jeszcze procent tych ludzi, co ogląda, nie subskrybuje, jest no dość duży, to troszeczkę spadł ku mojej uciesze. Jest to już tylko 70%, a właściwie aż 70%. No wolałbym, żeby wszyscy ludzie, którzy oglądają moje filmiki na bieżąco, dawali te subskrypcje, dzięki czemu każdy film nowy wejdzie wam w powiadomienia i tak dalej. Ja będę spełniony, będę się niebywale cieszył. Dziękuję wam za wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Cześć.